Kiedy ona w końcu daje spokój? Czy to się kiedyś skończy? Czy ona tak często musi się z nimi spotykać? Ile razy można gadać o tym samym? Jeżeli kiedykolwiek zadawałeś sobie takie pytania, to dzisiaj Ci na nie odpowiem, bo dzisiaj jest temat o koleżankach Twojej kobiety. Cześć, ja jestem Patrycja i witam Cię na moim kanale. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, to koniecznie zostaw subskrypcję i łapkę w górę i lecimy z tematem. Koleżanki Twojej kobiety czasem są fajne, a czasem po prostu wszystko psują. Więc dzisiaj sobie pogadamy o wpływie koleżanek na Wasz związek. I chciałabym zacząć od tego, że nie wszystkie koleżanki i przyjaciółki są złe. Niektóre nawet potrafią bardzo pozytywnie wpłynąć na Wasz związek. Ale kiedy tak się dzieje? Po pierwsze, gdy pomagają jej się rozwinąć, więc ona wraca ze spotkania ze swoimi psiapsiułami i jest naładowana cudowną, fajną energią, chce wszystko robić. Widzisz, że poprawiły jej humor, a przy okazji po spotkaniu z takimi dobrymi koleżankami ona ma milion pomysłów na minutę. Czyli tu już będzie robiła remont, a za 2 dni otwiera firmę, bo przecież ona może wszystko. Drugą taką ważną rzeczą jest szanowanie Ciebie i Waszego związku. Wiesz, niektóre koleżanki naprawdę nie mają problemu, że Wy jesteście razem, a czasem nawet zapytają, co u Ciebie słychać. Nie namawiają Twojej kobiety do olewania wspólnych planów i do wyjścia na imprezę zamiast spędzania czasu z Tobą. Wiedzą, gdzie jest granica i zawsze biorą pod uwagę Wasze wspólne plany. Czasem Twoja kobieta też potrzebuje wygadać się po prostu komuś innemu niż Tobie. I jeżeli z Tobą ma problem, to właśnie idzie do koleżanki. I w tym przypadku dobra koleżanka pomoże rozwiązać problem, a nie go pogłębi. I jeżeli ona wraca z takiego spotkania i się okazuje, że kłótnia jest tak naprawdę już zażegnana, przez to możecie na spokojnie porozmawiać, to jest dobry znak. Więc jeżeli koleżanki wspierają Wasz związek, to jest wszystko w porządku. Ale jest jeszcze ta druga, ciemniejsza strona, bo nie wszystkie koleżanki są dobre dla Waszego związku. No i właśnie tego rodzaju koleżanek należy się wystrzegać. A przede wszystkim właśnie takie zachowania powinny zapalić Ci wielką czerwoną lampkę, gdy one sabotują Wasze plany. Gdy mieliście coś zaplanowane, a nagle od swojej kobiety słyszysz: o, Kasia zerwała z chłopakiem, muszę iść jej pomóc. O, dziewczyny zaplanowały imprezę. Bo wiesz, jedna impreza raz na jakiś czas z koleżankami jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Ale jeżeli to jest kosztem tego, że Ty chciałeś się zabrać na wyjazd, albo kosztem spotkania z Twoją rodziną, no to coś jest tutaj grubo nie tak. Kolejna taka sytuacja jest w momencie, gdy one po prostu zniechęcają ją do Ciebie. Czyli prawdopodobnie Twoja kobieta od nich słyszy: a ten Twój co? Znowu siedzi na kanapie? Bo wiesz, no mój Mareczek to zarabia 10 000, a ten Twój co? Blisko minimalnej. Albo mówią: wszyscy faceci są tacy sami, zobaczysz jeszcze trochę i mu przejdzie. Przejdzie mu, już nie będzie tak o Ciebie zabiegał, już nie będzie od Ciebie dbał, zobaczysz, to tak się skończy. Ja na Twoim miejscu to ja bym z nim nie była. Czy Ty widziałaś, jak wygląda jego ojciec? No taki brzuch ma. Ten Twój też na pewno będzie miał taki brzuch za 20 lat. Kolejny taki przypadek, gdy one wprowadzają chaos w relacje. Czyli Twoja kobieta słyszy od nich najpewniej plotki, które ją nakręcają. Albo po prostu zmienia podejście do Waszego związku, bo jej koleżanka miała inną wizję. W efekcie jesteś wciągany w dramy, których wcześniej po prostu nie było. I kolejnym takim przypadkiem jest, gdy zamiast spędzać czas z Tobą, ona spędza go za każdym razem z koleżankami. Więc jeżeli Twoja kobieta spędza więcej z koleżankami czasu niż z Tobą, to coś tutaj jest naprawdę nie tak. I przede wszystkim, gdy każda rozmowa się zaczyna: a Ania to powiedziała, co nas obchodzi Ania. Więc jeżeli widzisz zmianę zachowania u swojej kobiety po powrocie właśnie z takich imprez, z posiadówek, z picia piątkowego wina, no i generalnie wydaje Ci się, że coś jest tam nie tak, bo za każdym razem, gdy ona z nimi wychodzi, jest coraz gorzej, to nie rób od razu awantury i nie nakręcaj się sam. To jest bez sensu. Pamiętaj, że jeżeli te koleżanki były przed Tobą, to prawdopodobnie mają bardzo duży wpływ na Twoją kobietę i gdy tylko zaczniesz z nimi walczyć jawnie, to po prostu stracisz ją i przy okazji szacunek samego do siebie, bo wciągną Cię w takie dramy i zrobią z Ciebie najgorszego, że w życiu tego nie wygrasz. A teraz kilka przykładów, co możesz zrobić. Porozmawiaj, ale nie rób awantury. Więc zamiast mówić: Twoje koleżanki są toksyczne, powiedz: słuchaj, czuję, że brakuje nam czasu dla siebie, może powinniśmy nad tym popracować. Albo: ostatnio spędzamy ze sobą bardzo mało czasu, może czas to nadrobić. Idź na terytorium wroga.
czyli poznaj je bliżej. Poproś swoją kobietę, żeby umówiła z Wami wszystkimi spotkanie i zobaczysz, z kim masz do czynienia, bo są dwie opcje. Albo się przekonasz, że ta koleżanka wcale nie jest taka zła, albo przynajmniej zobaczysz, z kim masz do czynienia, jeżeli potwierdzisz swoje przypuszczenia. Zaproponuj swojej kobiecie kompromis i po prostu prosto z mostu, w miły, przyjemny sposób poinformuj ją, że w tym momencie odnosisz takie wrażenie, że spędza z koleżankami więcej czasu niż z Tobą i że koniecznie musi się to zmienić, ponieważ nie wyobrażasz sobie dalszego funkcjonowania w taki sposób. I nigdy, przenigdy, nigdy, nigdy nie mów, że Twoje koleżanki są toksyczne, a to na pewno Anka Ci namówiła, żebyś tak zrobiła, co za głupoty, powinnaś skończyć z nimi kontakt. Po co w ogóle się z nimi zadajesz, skoro masz mnie? Nie tędy droga. I przede wszystkim twardo postaw granice. Jeżeli poinformujesz swoją kobietę bez awantury, w miły, normalny sposób, niepełny agresji, emocji, pamiętaj, odsyłam do filmu, któryś róg, emocje są dla Ciebie, nie dla innych ludzi. Więc postaw granicę i poinformuj ją o tym, że widzisz, co się dzieje i w tym momencie Ty nie wyrażasz zgody na dalsze takie traktowanie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że jeżeli dalej tak to będzie wyglądało, to po prostu musisz się nad tym zastanowić i przemyśleć temat, ponieważ Ty nie wiązałeś się z jej koleżankami, tylko z nią. Oczywiście możesz jej podać kilka przykładów sytuacji, w których czułeś się niekomfortowo, i po prostu powiedz szczerze i otwarcie, że Ty nie jesteś zainteresowany związkiem z kobietą, która spędza 85% czasu z koleżankami. I przede wszystkim nie bój się o tym rozmawiać. Nie zmieni nic to kompletnie, że będziesz robił jej awantury, będziesz jej zakazywał wyjść i będziesz ciągle krzywo patrzył, że ona gdziekolwiek chce wyjść. To nie chodzi o to, żebyś Ty ją zamknął w złotej klatce, ale jeżeli widzisz, że jej koleżanki są toksyczne, namawiają ją ciągle na imprezy, ciągle Wasze plany są przekładane, ponieważ one są ważniejsze, no to po prostu może Twoja kobieta albo nie zdaje sobie sprawy z tego, co się dzieje, bo dzięki koleżankom czuje się ważna, bo pamiętaj, że tak jak Ty potrzebujesz kumpli, ona też potrzebuje innych ludzi do życia i może po prostu w pewnym momencie ona się trochę zaślepiła, więc zamiast wpadać w panikę i robić awantury, krzyczeć i cudować, to się zastanów nad tym, jak Ty to możesz zmienić. I przede wszystkim, czy kiedyś się zastanowiłeś, dlaczego ona tak dużo czasu z nimi spędza? Bo jeżeli ten czas jest bardzo, bardzo długi, czyli ona wychodzi 5 razy w tygodniu do koleżanek, a z Tobą spędza jeden wieczór jeszcze naciągany na kanapie, to może czas najwyższy się zastanowić nad tym, czy czasem nuda nie weszła Wam do związku. Kobiety potrzebują rozrywki i kobiety potrzebują emocji. Jeżeli idą z koleżankami na imprezy, te emocje są dostarczane. A jeżeli Wy każdy wieczór spędzacie na kanapie przed telewizorem z filmem, to jest bardzo duża szansa na to, że sam spowodowałeś taką sytuację. Zabierz ją gdzieś, jedźcie gdzieś, zobacz coś nowego, wrzuć trochę emocji w ten związek i wtedy jest bardzo duża szansa na to, że ona nie będzie chciała z nimi spędzać tak dużo czasu, ponieważ z Tobą w końcu nie będzie się nudzić. I to nie chodzi o jakieś turbo drogie wyjścia, absolutnie nie. Musisz zrobić to z pomysłem i myślę, że taka kobieta Ci się odwdzięczy, bo zrobisz coś, dzięki czemu ona będzie się czuła ważna. Spójrz też na to, czy czasem sam nie przygiąłeś najpierw z kolegami, gdy ona zaczęła przeginać z koleżankami, bo jeżeli na początku to Ty wychodziłeś 4 razy w tygodniu do kolegów, a później ci koledzy pozakładali rodziny i się kontakt urwał, no to czas przemyśleć temat, czy to też nie jest Twoja wina w tym, że ona, chcąc zrobić Ci po złości, jak na Ciebie czekała, aż Ty wrócisz od kolegów, zaczęła robić dokładnie to samo i nie może się po prostu zatrzymać dziewczyna. Więc w tym momencie, słuchaj, sytuacja jest do opanowania. Jestem przekonana, że dasz sobie z tym radę i pamiętaj, że nie każda koleżanka i nie każda przyjaciółka jest zła. Jeżeli widzisz takie zachowania, które w Twoim odczuciu wpływają na Ciebie negatywnie, to po prostu o tym powiedz. Ale nie zakazami, nie szantażem, że albo Anka, albo ja. Bo jeżeli wybierze Ankę, to co wtedy? Trochę szkoda. Często jest też tak, że kobieta po prostu nie wie, że Tobie to tak bardzo przeszkadza i że czujesz się niezbyt komfortowo, jeżeli ona jest otoczona wianuszkiem koleżanek. Więc poinformuj ją o tym otwarcie, a nie kombinuj, czyli nie zakazami. Zrób to inteligentnie, a na pewno wszystko będzie dobrze. I pomyśl od drugiej strony. Skoro dla Ciebie koledzy są ważni i poczucie stada też jest ważne, to dlaczego Twoja kobieta miałaby mieć inaczej? Twoja kobieta najprawdopodobniej potrzebuje wsparcia także innej osoby, mają zupełnie inne tematy do rozmowy. Pamiętaj, że Ty naprawdę nie chcesz słuchać o tuszach, o tym, kogo ostatnio Anka puściła kantem i czy facet z pierwszych okładek wszystkim się tak bardzo podoba jak jej.
Tak samo jak Wy narzekacie przy kolegach na kobiety, tak i one narzekają przy swoich koleżankach na Was. Więc naprawdę czasem warto odpuścić, ale w momencie, jeżeli czujesz, że to jest przeginka, to po prostu ją o tym poinformuj i zorganizuj Wam czas, żeby nie miała czasu myśleć o głupotach. Koniecznie dajcie znać, jakie Wy macie doświadczenia z koleżankami Waszych kobiet. Zostaw subskrypcję i łapkę w górę i widzimy się w następnym materiale.